Choć lokacje w Zewie Prypeci są już zdecydowanie lepiej przemyślane niż te w poprzednich częściach trylogii, GSC przez lata tworzyło różne szkice map. Większość z nich ostatecznie nie trafiła do gry, ale ich drobne echa można znaleźć w innych miejscach. Doskonałym przykładem jest zarówno stare, jak i nowe wysypisko. W przeważającej większości to zupełnie inne miejsca, jednak niektóre ich elementy, jak ruiny budynku administracyjnego czy hangar, przetrwały przeprojektowanie i znalazły swoje miejsce w stalkerskim uniwersum. Podobnie, choć na większą skalę, jest z bohaterem dzisiejszych dziejów Zony. Pierwsze zarysy fabryki Jupiter powstały już w 2008 roku, kiedy aktywnie rozwijano czyste niebo. GSC podczas pracy nie sprzątało po sobie zbyt dobrze, dzięki czemu mamy okazję rzucić okiem na bardzo wczesną wersję mapy okolic Jupitera. Naturalnie ta wersja nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co ostatecznie znalazło się w Zewie Prypeci. Jednak z łatwością możemy zidentyfikować znajome miejsca. Zabudowania samego zakładu znajdują się na południowym wschodzie. Nieco na północ widać niewielkie bagno, które w przyszłości ewoluuje w kamieniołomy, a jeszcze dalej magazyn kontenerów, pełniący w tej wersji rolę bazy stalkerów. Na zachodzie znajdował się budynek techniczny, będący prawie na pewno cementownią znaną z finalnej wersji lokacji. Choć nie jest to w żaden sposób zaznaczone, na północ stąd prawdopodobnie miała powstać stacja Janów. Co ciekawe, wcale nie jest to pierwsza wersja lokacji, która trafiła w ręce graczy. Już w kwietniu 2008 roku pojawił się szkic oparty na rzeczywistej mapie. Tydzień później koncepcja rozrosła się, a na teren naniesiono więcej obiektów. Sama fabryka Jupiter powędrowała na północny wschód, a cementownia na południe. Nie ma co prawda stacji Janów, ale jest za to sporo obozów, w których prawdopodobnie mieli przebywać stalkerzy. Jest także wioska Kopachi, kanał odprowadzający odpady z Jupitera, wzniesienie zakończone przejściem do Czerwonego Lasu, o czym za moment, będące wczesną wersją dolinki, w której w Zewie Prypeci znajduje się rozbity dron. Jest tu także kilka innych znajomych miejsc. Całą mapę z polskimi podpisami możecie zobaczyć na centrum Zony. W tej formie lokacja miała znajdować się na północ od magazynów wojskowych, na południe od Prypeci, na północny wschód od Czerwonego Lasu i na wschód od Martwego Miasta. Jednak nie tego miasta, które znacie z niektórych modów. To było jeszcze inne miejsce, o którym pogadamy przy innej okazji. 6 maja tego samego roku mapa została nieco przerobiona. Fabryka zachowała swoją pozycję, ale pojawiło się kilka nowych miejsc. Najbardziej zagadkowym z nich jest teren budowy, o którym nie ma właściwie żadnych informacji. Kto wie, być może są to echa placu, jaki znajdował się kilka lat wcześniej na pierwotnej mapie Doliny Mroku. W końcu zbliżona koncepcja stanęła ostatecznie w dziczy, jaką zwiedzimy w cieniu Czarnobyla, a recykling obiektów przeprowadzany przez GSC na przestrzeni lat sugeruje, że konstrukcja mogła wrócić także w okolice Jupitera. Obiekty te, nawiasem mówiąc, wyglądały wówczas zdecydowanie skromniej niż to, co ostatecznie znalazło się w Zewie Prypeci. Nie zachował się niestety, lub nie powstał, żaden build, w którym możemy sprawdzić to samodzielnie, więc powyższe mapy to wszystko, co nam pozostało. Jupiter z czasów pracy nad czystym niebem był opracowywany oczywiście z myślą o Zewie Prypeci. Jednak na tym etapie studio nie było jeszcze pewne co do ilości lokacji, jaka pojawi się w zwieńczeniu trylogii. Stąd decyzja o umieszczeniu Jupitera w miejscu, w którym graniczy z aż 4 mapami. W ten sposób fabryka mogła wyrosnąć właściwie w dowolnym miejscu bliskim centrum Zony, choć z narracyjnego punktu widzenia wcześniejsze ukrycie tak dużego terenu byłoby trudne do wyjaśnienia. Wraz ze startem prac nad Zewem Prypeci deweloperzy wrócili do prototypu i dokonali kolejnych zmian. Tym razem fabryka Jupiter znalazła się na południowym wschodzie mapy i pozostanie tam aż do premiery gry. A skoro o Jupiterze mowa,
Witam w kolejnej odsłonie naszego programu. Jak doskonale wiecie, radziecka myśl techniczna i nie tylko techniczna była dokładnie taka jak matrioszka. To znaczy nie tyle podpatrzona u innych, wszak sama matrioszka powstała z inspiracji japońskimi lalkami Kokeshi, co wielowarstwowa. Nigdy nie wiesz, pod którą z nich może kryć się jakaś niespodzianka. No i fabryka Jupiter też była taką niespodzianką, ponieważ zakład rozpoczął działalność w 1980 roku i miał produkować części do urządzeń elektronicznych używanych w ówczesnych domach. Pod tą warstwą znajdowała się też oczywiście druga. Jupiter był bowiem obiektem wojskowym pracującym na rzecz przemysłu zbrojeniowego ZSRR. Po katastrofie w elektrowni fabrykę oczywiście zamknięto, choć częściowo funkcjonowała dalej jako laboratorium radiologiczne, w którym testowano różne metody odkażania, jak również sprawdzano skuteczność urządzeń dozymetrycznych. 10 lat później, w 1996 roku, fabryka Jupiter całkowicie zakończyła działalność. W całej trylogii nie ma na ten temat ani słowa, ale placówka w Stalkerze jest też zaangażowana, jak chyba wszystko przed drugą katastrofą, w projekt X. Jak zwykło się określać ogół przeprowadzanych w strefie eksperymentów. W Jupiterze opracowywano projekt numer 62, którego historię pobieżnie poznamy w Zewie Prypeci, a z którym zetkniemy się w każdej części trylogii. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale pozostając na moment przy Jupiterze, to warto zwrócić uwagę na fakt, że zabudowania wchodzące w skład całego kompleksu oddano dość wiernie, chociaż z perspektywy przeciętnego gracza nie ma to większego znaczenia. Tak dobre odwzorowanie zakładu dowodzi oddania deweloperów lub jest po prostu sztuką dla sztuki. Nie dość, że nikt z grających w Stalkera nie byłby w stanie zweryfikować, czy Jupiter rzeczywiście jest odzwierciedlony tak dobrze, jeszcze w grze w zasadzie nie ma sensu tu przychodzić. W sercu fabryki znajdziemy wrak jednego z helikopterów biorących udział w operacji Tor Wodny, więc musimy zbadać maszynę, by popchnąć fabułę do przodu i to właściwie tyle. Nie licząc eksploracji czy zadań dodatkowych, w Zewie Prypeci nie będzie więcej powodów, by wracać do Jupitera. Również tylko raz, ale w zdecydowanie ciekawszym celu odwiedzimy kompleks wentylacyjny na zachód od zabudowań, służący, to chyba logiczne, do czego mogła służyć wentylacja obok fabryki. Tak czy siak, to właśnie tutaj znajdziemy miejsce, które nowi gracze powinni poznać sami. Warto więc wyłączyć ten film i zagrać, a dopiero potem tutaj wrócić. A starzy wyjadacze doskonale wiedzą, że mieści się tu oaza. To bardzo ciekawy przypadek anomalii, do której drogę zagradza inna anomalia. A może całe to miejsce jest jedną wielką anomalią? Tego się już pewnie nie dowiemy, ale z czysto gameplayowego punktu widzenia oaza jest jedynym przykładem tak skomplikowanej zagadki środowiskowej w całej serii, która, nawiasem mówiąc, powstała z inspiracji Stalkerem Tarkowskiego. Na uważnego Stalkera czekała na końcu nagroda. Specjalny artefakt, którego nie spotkamy w żadnej innej części serii. A sama oaza jest prawdopodobnie zjawiskiem wyjątkowym, występującym tylko w jednym miejscu, jak na przykład anomalia Symbiont w czystym niebie. Model kompleksu wentylacyjnego stworzył Jurij Konstantinow, a oazy Ilja Tołmaczew. Nieco na południe stąd natkniemy się na pole minowe pokrywające lądowisko, gdzie swoją podróż zakończył kolejny z helikopterów wchodzących w skład operacji Tor Wodny, a na zachód od niego magazyn kontenerów, będący aktualnie bazą bandytów pod przywództwem niejakiego Szyszaka. Poza zadaniem, jakie nas tutaj doprowadzi, raczej nie będzie potrzeby zwiedzać tego miejsca zbyt długo. Na północy znajduje się dużo ciekawszy obiekt – kompleks przeciwlotniczy Wołkow. To kolejne miejsce żywcem przeniesione z prawdziwego świata. Jego głównym zadaniem, jak sama nazwa wskazuje, było zapewnienie ochrony przed atakami z powietrza. System ochraniał przede wszystkim znajdujące się w pobliżu anteny Długi, ale także elektrownię atomową i miasto Czernobyl II. Po katastrofie z 1986 Wołkow, podobnie jak inne obiekty w pobliżu, utracił swą funkcję i został porzucony. W uniwersum Stalkera kompleks prawdopodobnie służy podobnym celom, ale nie jest pewne, co ma ochraniać.
Na pewno nie anteny Dugi, które w prawdziwym świecie znajdują się ponad 10 km na południe od fabryki Jupiter, która z kolei mieści się na przedmieściach Prypeci. Klasycznie dla całej serii umiejscowienie lokacji jest pozbawione sensu, ale GSC prawdopodobnie chciało po prostu wykorzystać jedną z ikon prawdziwej strefy wykluczenia. Przenieśmy się teraz dalej na północ. Pod koniec XVII wieku, mniej więcej 100 km na północny zachód od Kijowa, blisko dzisiejszej granicy z Białorusią, pojawia się niewielka wioska Kopaczy. Przez kolejne 300 lat przeżywała wzloty i upadki, a w drugiej połowie XX wieku mieszkało tu ponad 1000 osób, którym niemalże za płotem wybudowano ogromną elektrownię atomową, tę samą, która wkrótce zniszczyła Kopaczy. W 1986 roku wioskę w całości ewakuowano, a 2 lata później zapadła decyzja o jej całkowitej likwidacji, ponieważ byli mieszkańcy desperacko próbowali wrócić do swoich domów. Z biegiem lat Kopaczy coraz bardziej niszczało, ale kilka obiektów zachowało się w niezłym stanie. I właśnie na północno-zachodnim krańcu lokacji GSC postanowiło umieścić Kopaczy. Trudno zgadywać, dlaczego się na to zdecydowali, ale prawdopodobnie przeważyła chęć umieszczenia w grze kolejnego ikonicznego miejsca. Niestety, wioska nie jest już tak dobrze odwzorowana jak inne obiekty. Tuż nad nią znajduje się niewielki cmentarz, a wąski parów za nim prowadzi do małej dolinki z rozbitym amerykańskim dronem RQ-4, którego okoliczni stalkerzy wzięli za UFO. Mniej więcej pod wrakiem znajduje się zamieszkiwany przez niebezpiecznego mutanta tunel, a jego wylot prowadzi wprost do wieży chłodniczej. Obecnie budynek oczywiście nie funkcjonuje, jednak w trakcie gry dowiemy się, że jest to jedno z nielicznych miejsc w całej trylogii, w których aktywnie działa anomalia przestrzenna. Wieża graniczy od wschodu z bagnem zamieszkanym przez pijawki i rozciągającym się aż do krańca lokacji, gdzie znajdziemy zawalony most prowadzący w nieznanym kierunku. GSC nigdy nie udostępniło mapy całej zony z uwzględnieniem okolic fabryki Jupiter, ale może to być droga do Zatonu. Tuż obok znajduje się dość duża cementownia, w której będziemy szukać narzędzi dla miejscowego technika. Co ciekawe, zakład przestał funkcjonować jeszcze przed katastrofą w Czarnobylu, a jeszcze wcześniej przebranżowił się z produkcji cementu na komponenty radiowe. Na południowy zachód stąd znajdziemy prawdopodobnie najbardziej absurdalne miejsce w całej serii. Kamieniołom, którego istnienie uzasadnia tylko to, że GSC koniecznie chciało wykorzystać model koparki wielonaczyniowej, przygotowany jeszcze w trakcie prac nad czystym niebem. Po lekturze kilku nudnych opisów technicznych i przejrzeniu wielu zdjęć tego typu sprzętu, doszliśmy do wniosku, że ta stalkerska koparka to model ERSRD 5000. Ale pewnie znajdą się specjaliści od wszystkiego, którzy będą nas grillować w tej kwestii w komentarzach. Nie zapomnijcie o pikantnym keczupie. I wreszcie, nieco na zachód od kamieniołomu, stoi niepozorna stacja kolejowa Janów, będąca jedynym tak dużym i w pełni zabezpieczonym budynkiem w okolicy. Janów ma też symboliczne znaczenie dla całego uniwersum. To pierwsze i na tę chwilę jedyne znane nam miejsce, w którym 2 największe skłócone przez lata ugrupowania, czyli wolność i powinność, egzystują tuż obok siebie, na zasadzie jakiejś formy rozejmu i niekiedy zdarza się im współpracować. W prawdziwym świecie stacja Janów również istnieje, ale po drugiej katastrofie została wyłączona z eksploatacji i używano jej tylko czasami podczas konserwacji sarkofagu. Następnie część torów rozebrano, a w latach 2017-2021 miejsce nieco odżyło, ponieważ zbudowano nowe połączenie kolejowe, łącząc Janów oraz centralizowane schłowiście Witpracowanowo-Jadiernowa Paliwa WUF, czyli magazyn zużytego paliwa jądrowego. Naprzeciwko Janowa, po drugiej stronie torów i mniej więcej pomiędzy Kopaczy a Wołkowem znajduje się bunkier naukowców.
Jest to dokładnie ten sam model, który powstał na potrzeby wyschniętego jeziora Jantar w cieniu Czarnobyla i w poświęconym mu materiale dowiecie się na ten temat więcej. W bunkrze niedaleko Jupitera mieszkają profesorowie Oziorski i Herman. Choć w jednym z buildów ZW Prypeci, kiedy ich modele nie były jeszcze gotowe, mogliśmy się tu natknąć na 2 Sacharowów. Oprócz naukowców spotkamy tu personel pomocniczy ochraniający placówkę, znajomego technika z nieistniejącej już bazy Czystego Nieba i kilka innych osób. Lokacja, podobnie jak Zaton, usłana jest mniejszymi punktami, które odwiedzimy czy to przy okazji wykonywania kolejnych zadań, czy w toku klasycznej eksploracji. Przeszkadzać nam będą oczywiście liczne anomalie, jakie w Zewie Prypeci nie są już tylko rozsianymi losowo punktami do omijania, a wielkimi, zmieniającymi otoczenie archianomaliami, oferującymi wysokie nagrody w postaci artefaktów dla tych, którzy zdecydują się je spenetrować. Pierwszą z nich jest popielisko, jakie powstało na cmentarzu przylegającym do wioski Kopachi. Ciężko przewidzieć, jakie w tym udział mają podwyższone poziomy promieniowania psionicznego bezpośrednio pod nekropolią. Jednak popielisko jest anomalią natury termicznej. Rozgrzana ziemia zadaje ciągłe obrażenia, a niewidoczne na pierwszy rzut oka spalacze jeszcze bardziej utrudniają poruszanie się. Nie spotkamy tu żadnych mutantów, które najwyraźniej nie chcą bez potrzeby ryzykować. Za to na obrzeżach czasami przesiadują zombie, które, co ciekawe, także nie zapuszczają się do centrum popieliska. Pomiędzy kamieniołomem a fabryką Jupiter rozciąga się bitumin. Niegdyś część drogi do zakładu, jaka po drugiej katastrofie zapadła się, tworząc nieregularny krater wypełniony anomaliami termicznymi oraz grawitacyjnymi. Im bliżej centrum bituminu się znajdziemy, tym bardziej intensywne staje się ciepło, bijące, jak mogłoby się wydawać, spod ziemi. Na zachodniej ścianie Jupitera, tuż za płotem, mamy okazję wykąpać się w betonowej wannie, choć byłaby to kąpiel raczej krótka i pełna niezbyt przyjemnych doznań. Zatruta woda, jaka zebrała się w jednym miejscu, połączyła się z bliżej nieokreślonymi chemikaliami, być może jakimś rodzajem odpadów z fabryki, i tym sposobem wytworzyła wannę wypełnioną kwasową cieczą i toksycznymi oparami. Jak w każdej dużej anomalii, także tutaj znajdziemy cenne artefakty. Jednak by do nich dotrzeć, będziemy musieli wykazać się nietypową dla stalkera umiejętnością, skakaniem po niewielkich słupach wystających ponad chemikalia. Dalej na zachód znajdziemy parking. Miejsce pomiędzy stacją Janów a kompleksem wentylacyjnym, gdzie z jakiegoś powodu pojawiło się mnóstwo anomalii elektrycznych. Nie wpłynęły w żaden wyraźny sposób na okolice, ale to czyni je jeszcze groźniejszymi. Niezliczona ilość mutantów i nieuważnych stalkerów zginęła, ignorując charakterystyczne brzęczenie słyszalne tuż przy elektrach. Podobnie niebezpieczne, choć z innych powodów, jest bagno na północnym wschodzie. Nie dość, że żyją tu wyjątkowo twarde pijawki, to okoliczne artefakty ukryte są pomiędzy niewidocznymi na pierwszy rzut oka anomaliami chemicznymi. Śmiałek, zapuszczający się w to miejsce bez dobrego detektora, stawia swój powrót pod dużym znakiem zapytania. Jeszcze jedną intrygującą, ale zdecydowanie mniejszą anomalią jest kamieniołom. Choć w dole znajdziemy kilka chemicznych anomalii, to o wiele ciekawszy jest zagajnik obok zachodniego zbocza. To miejsce oddziałuje na żywe istoty wchodzące w interakcję z nim. Naukowcy z pobliskiego bunkra chcą to dokładniej zbadać. Podobnie jak w przypadku ciekawych miejsc, takiej anomalii znajdziecie tutaj więcej. Wspomniana już oaza, jeden z opuszczonych magazynów Jupitera, skrywający przydatny artefakt, czy tunele, w których, jak głosi redakcyjna legenda, znaleźliśmy dwutygodniowego, ale już kompletnie pijanego burera Kamila, to miejsca warte odwiedzenia. Tak jak w przypadku Zatonu, pierwsze prace nad stworzeniem Jupitera i okolic fabryki rozpoczęły się na tyle wcześnie,
że za lokacją w formie znanej nam z Zewu Prypeci nie stoi właściwie żadna ciekawa historia. Twórcami mapy są w większości dwaj deweloperzy, Roman Androszczuk oraz Ihor Pasieczny. Ten pierwszy rozpoczął pracę w GSC w 2003 roku, a rok później opuścił ją, zatrudniając się w niemieckim Egosoftie i kilku innych firmach. Finalnie, po 2 latach, wrócił pod skrzydła Grigorowicza, a wkrótce potem zajął się układaniem obiektów na mapie okolic fabryki Jupiter i modelowaniem większości mniejszych obiektów, jakie napotkamy na swojej drodze. W kilku z nich, takich jak most na północnym wschodzie czy opanowany przez bandytów posterunek, pomagał mu Pasieczny. Ostatecznie po mniej więcej 2 latach lokacja została ukończona i trafiła do gry. Choć trafimy tu po tym, jak będziemy mieli okazję oswoić się ze zmianami w konstrukcji świata wprowadzonymi w trzeciej części trylogii, to opanowana przez mutanty, pełna intrygujących, ale i niebezpiecznych miejsc mapa raczej się graczom spodobała. Mnóstwo okazji do eksploracji, zadań pobocznych i Janów, który mimo napiętej sytuacji pomiędzy opozycyjnymi ugrupowaniami był jedyną okazją do złapania oddechu, odpoczynku i zaplanowania dalszych akcji. A jest co planować, bo meandry fabuły zaprowadzą nas do górującej nad okolicą fabryki Jupiter, a kiedy zwiedzimy jej trzewia, szybko okaże się, że musimy zejść jeszcze głębiej, do tunelu, będącego jedyną dostępną aktualnie drogą do Prypeci.